Inni więźniowie, których wspominam, jeden więzień, który odcisnął na mnie silne piętno, to był taki kryminalista. To był Henio Świderski, który miał ksywę, pseudonimem nazywano go Książę Nocy albo Hitler. I to był człowiek niesłychanej inteligencji, takiej naturalnej. On miał lat 36, z czego 16 spędził w więzieniu. Także na przestępstwa nie miał wiele czasu. On popełnił te przestępstwa, wsadzano go od razu. Tak on twierdził, ja nie wiem, co jest prawdą. On miał jednego brata, co potwierdzili mi później Palutyni, to był zakonnikiem Palutynów. Nie spotkałem go nigdy. Drugi brat był jakimś sekretarzem organizacji partyjnej, więc można powiedzieć, taka polska rodzina. On siedział z różnymi pokoleniami więźniów politycznych i on każdym językiem, z którym się spotkał, on potrafił się posługiwać. On siedział na przykład z ludźmi, z tymi prochińskimi, z takimi natolińczykami, czy później, którzy wybrali, mijalowcami, którzy byli prochińscy. On doskonale znał ich język, później z jakimiś innymi. On to doskonale znał i on przeżywał to i on mówił tym językiem, tak bardzo poważnie. On był równocześnie, stosunki między nami były niesłychanie przyjazne, nawet więcej, serdeczne i on był w jakimś sensie zakochany we mnie. On mówił do mnie, jak później rozdzielono nas, on był jedyną osobą poza moją ciotką, która mnie nazywała Aluś. I on wołał przede mną, mówił Aluś. I on powiedział, jaki wyrok dostał Jacek i Karol. On mi powiedział przez okno, to na przykład powiedział. On był niesłychanie równocześnie wrażliwy. Jak mu się wydawało, że ja się mądrzę, czy że okazuję mu lekceważenie, to on się straszliwie wkurzył. Wtedy potwornie się denerwował i wtedy miał takie powiedzonko, które miało wyrażać całą jego pogardę dla stanu inteligenckiego, do którego należałem. Ty, on ti bois prochain. To była formuła, którą zapominałem. On to są samogłoski, których normalny człowiek, że tak powiem, z ludu nie wymawia, prawda? To są trudne samogłoski. Tibois to miało niby być takim odpowiednikiem francuskiego słowa. Nie ma takiego słowa. Prochain z akcentem na un to miało też symbolizować tę inteligencję. On wykazywał pogardę dla tego stanu, do którego należałem. Prawda? Więc wtedy i później długo ze mną nie rozmawiał. Mówi, ty on Tibois prochain, prawda? To w każdym razie te stosunki z nim niezwykle wiele dały mi. On był z innej zupełnie klasy, grupy społecznej, prawda? Więc to było dla mnie pasjonujące. Rozmowy z nim były pasjonujące, jak on opowiadał o życiu, prawda? O stosunkach, włącznie seksualnymi. Bardzo bogate życie seksualne. Pamiętam jedną historię, lekko nieprzyzwoite, ale opowiem. On opowiadał między innymi, jak miał taką narzeczoną dziewczynę, bardzo młodą, niepełnoletnią. A on już miał te ponad 30 lat i tam jej koledzy śmieli się, ale ty ze Zgredem masz takiego Zgreda. Zgreda w języku więziennym to jest stary, że tak powiem, kryminalista, nie młodociany, prawda? Na co ona odpowiedziała, Zgret, ale kindebała ma młodociana. No wiadomo, można się domyślić, co kindybał znaczy w tym języku, prawda? Więc on tak był wzruszony, jak się dowiedział, że poszedł, powiedział, że zaprowadził ją do tego, jak one się nazywały, te sklepy właśnie z zachodnią ubranie i kupił jakąś garsonkę i kupił. Ona była młodziutką dziewczynką, on jej kupił coś, co było niesłychanie drogie i eleganckie i takie gusty mieszczańskie reprezentowały. On mi opowiadał masę rzeczy, był bardzo zabawny. Później nie miałem żadnego kontaktu, nie miałem też sposobu, jak ten kontakt odnaleźć. Nie wiem, czy on przeżył przy jego trybie życia, prawda? Pewnie dawno już nie żyje, nie wiem. W każdym razie to były dla mnie to były moje takie najbliższe więzienne kontakty.